Siemaneczko, w tym tygodniu była premiera aktualizacji 1.56 do Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Nie tylko sama gra została odświeżona, bo też DLC jak HS Shock, Schmitz Cargo Bull i Special Transport dostały nowe opcje i dodatki, więc będziemy mieli co testować na trasach. Ale zanim zaczniemy, pamiętajcie, aby wrzucić suba, zostawić łapeczkę w górę i napiszcie mi w komentarzu, co myślicie o tych aktualizacjach. A pierwszą nowością w ETS 2 i ATS to High Blend, czyli nowe naturalne przejścia między terenami. Trawa, ziemia, kamień. Teraz pagórki i klify wyglądają dużo realistyczniej, bez ostrych krawędzi między teksturami i wyobraźcie sobie to, że ponad 1300 materiałów zostało przerobionych ręcznie. I co najważniejsze, SCS podkreśliło, że podczas testów nie zauważyli żadnych spadków FPS-u, płynność gry nie ucierpiała nawet na dużych mapach. Jedynie minimalnie wzrosło użycie pamięci, ale większość graczy nawet tego nie zauważy. No, powiem wam, że tutaj na plus, bo gracze nie muszą już myśleć o wymianie komponentów, tylko po prostu trzymają na jednym poziomie. Fajnie, to jest akurat plus. Wyszukiwarka DLC w ETS 2 i w ATS przeszły spory lifting i wyglądają naprawdę przejrzyście. Kategorie jak mapy, towary, naczepy, pakiety, malowania są od razu widoczne i łatwo po nich przeskakiwać. Do tego w jednym rzędzie mieści się więcej elementów, wszystko jest schludne i nowoczesne. Idealne jeśli czegoś szukacie, no jakichś malowań, map czy czegoś, naprawdę to ułatwia, fajne. Interfejs kariery też dostał upgrade'a w obu grach. Start kariery wygląda teraz super, ciężarówki w 3D, możemy je obracać, przyglądać się detalom, podziwiać każdy model od opon aż po dach. Lista zadań i miejsca pracy też zostały uproszczone, koniec z nudnymi tabelkami, mamy duże i czytelne karty. Ja na przykład często z tego korzystam, więc na plus. Firmę też jest łatwiej ogarnąć szybki podgląd zysków, łatwe przenoszenie kierowców i ciężarówek między garażami i następnie szybciej zobaczymy, ile expa pracownicy dostali za wykonanie trasy. Wszystko wygląda nowocześnie i naprawdę przyjemnie się z tego korzysta. ETS 2 i ATS wreszcie mają interfejs, który nie przeszkadza, ale pomaga grać. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Drobną nowością w ETS 2 i w ATS to zoom w kabinie, czyli możliwość przybliżenia widoku wnętrza. Do tej pory musieliśmy trzymać przycisk, a teraz możemy wybrać tryb przełączania, czyli to jest akurat dobre dla osób, które na przykład stoją gdzieś, bo mogą sobie spojrzeć na jakieś detale w kabinie, jakieś przyciski, lusterka, czy inne drobne elementy. A podczas jazdy uważam, że przytrzymanie jest lepsze, a to dlatego, że na przykład gdy coś się dzieje na drodze, szybko mogę przyczaić lusterko, przybliżyć i oddalić automatycznie i nie muszę dwa razy wciskać przycisku, więc to ma swoje plusy i minusy. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie i lecimy dalej. A teraz przechodzimy do dużej nowości w American Truck Simulator. W aktualizacji 1.56 został rozszerzony dynamiczny załadunek i rozładunek, czyli tak zwane Dynamic Cargo. Teraz jak wjedziemy na jakiś plac, na którym jest ładowany złom, jakieś wielkie rury, słupy, drewno, to będziemy widzieć, jak one są rzeczywiście rozładowane i ładowane, więc naprawdę fajnie, bo place będą tętnić życiem, a nie, że wjedziemy na plac i tam się nic nie dzieje, po prostu podjeżdżamy do załadunku albo rozładunku i wyjeżdżamy, nie? A tak to będzie tętnił życiem. Fajnie, będą się koparki poruszać, jacyś pewnie ludzie chodzić i tak dalej, więc to jest super. Fajnie, gdyby w przyszłości takie coś dodali w Euro Truck Simulator, na przykład na farmie, że biegają jakieś zwierzęta, albo chłop chodzi z krową, czy coś takiego. Też fajne, takie po prostu interaktywne życie i dodaje takiej nutki realizmu, ogólnie no taki proces akcji, w którym dokładnie, no jak w prawdziwym transporcie. Następnie też kiedyś rozkminiałem, że fajnie gdyby Euro Truck dodał, znaczy STS Software, żeby dodali takie coś, że na przykład w danej godzinie można się załadować i rozładować, czyli na przykład godzina 8 rano do godziny 14 albo 16, a jeżeli ktoś będzie przed albo po, no to musi czekać. To by było fajne, napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie i ogólnie co myślicie o aktualizacji 1.56 i lecimy dalej. A teraz przechodzimy do płatnego DLC HS Shock Tuning Pack. Dostał aktualizację i powiem wam, że robi wrażenie. Największe zmiany od premiery tego paka. Mamy nowe wykończenia akcesoriów, chromowane, malowane w dowolny kolor, jaki tylko chcecie. Różowe, niebieskie, czerwone, wszystkie kolory są dostępne i nawet matowe. W pełni personalizowane, więc to już jest po prostu wasz wybór. Do tego nowe lightbary dachowe i przednie z LED czy bez LED, a nawet stroboskopy.
Następnie też odświeżono grille i dolne sloty, a do kompletu dorzucono 2 nowe malowania ciężarówek. Napiszcie mi w komentarzu, które malowanie Wam się najbardziej podoba, a następnie ciekawostka, wszystkie części odwzorowano dokładnie jak w prawdziwych ciężarówkach. W realu montuje się je bez wiercenia, korzystając ze standardowych otworów fabrycznych. W grze jest dokładnie tak samo, moglibyśmy przykręcić i jedziemy bez kombinowania, ale może w przyszłości będziemy mogli przykręcać, montować części. Byłoby fajnie. Dodatkowo poprawiono duże światła pomocnicze i teraz są dostępne dla wszystkich graczy, nawet tych bez DLC. Powiem Wam, że to jest akurat super sprawa, bo teraz każdy kierowca może lepiej oświetlić trasę. A dla fanów przyczep mamy aktualizację Schmitz Cargo Bull Trailer Pack. Największa nowość to High-Capacity Transport. To zestaw 32 metrów, dwie przyczepy połączone doli. ETS2 teraz ma drugą markę z taką konfiguracją. Do tego SKO City Chassis ze skrętną osią, idealna do ciasnych ulic, ale oczywiście możecie ją też zabrać w trasę i nowe opcje oświetlenia z logiem Schmidta dodają klimatu i realizmu waszej flocie. Napiszcie mi w komentarzu, co o tym myślicie. Teraz coś dla fanów ciężkiego sprzętu. Aktualizacja Special Transport DLC wprowadza nowe lokomotywy od Cheloko. W podstawowej wersji ETS2 mamy MUF 75 o wadze 14 ton i EFI Shunter 300 o wadze 36 ton, ale prawdziwy kolos czeka w DLC, płatnym DLC. EFI Shunter 1000, ważący łącznie 90 ton. Sama lokomotywa waży aż 80 ton. No powiem Wam, że to jest ciężki temat. Wymiary z przyczepą, wysokość to 5,3 metra, długość 16 metrów, szerokość 3,1 metra, a sama naczepa waży 10 ton. Trasy jakie są dostępne to Berlin, Szczecin, Kassel, Hamburg i Bremen, Trowendo. Każda lokomotywa jest eskortowana przez 2 pojazdy ochronne, ale uwaga, zakręty to prawdziwy test dla Waszych nerwów i precyzji, więc uważajcie, pamiętajcie, aby troszkę zwolnić i to by było na tyle, jeśli chodzi o wszystkie najważniejsze nowości w aktualizacji 1.56 dla Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Jak dla mnie lokomotywy i nowe Schmitze robią największe wrażenie, ale dynamiczne załadunki w ATS, no powiem Wam, dajcie mi tego więcej w ETS 2, kurczę, no to naprawdę podkręca realizm w tych depotach, co podjeżdżamy. Następnie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o najnowszej aktualizacji i co pierwsze testowaliście. Nie zapominajcie zostawić suba i łapeczkę w górę, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi odcinkami o DLC i nowinkach ze świata Euro Truck Simulator 2 i American Truck Simulator. Dzięki za oglądanie i szerokości na trasie.